Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć jednym przykładem na pytanie, które otrzymujemy bardzo często, na pytanie, które widzę bardzo często pod filmikami, na pytanie, które zadajecie nam odwiedzając nasze muzeum. Jakie to pytanie? Jaki nowy retro joystick mogę kupić do Commodorka, Amigi, Atari? I do niedawna odpowiadałem, Mata. Frabi ostatnio w przypływie fantazji nawet kupił nam do Muzeum Skorpiona. No ale bądźmy szczerzy, maty w ostatnich latach zrobiły się dosyć okrutne. Chyba formy w tych joystickach mają swoje lata, niestety, ale znaleźliśmy zupełnie coś nowego. No, nie do końca nowego, bo ten joystick już istnieje na rynku kilka lat, tylko zupełnie o nim zapomniałem. I tym joystickiem jest Arcade R z firmy Retro Radionics. Tada! Ale zanim Wam opowiem o tym joysticku, zapraszam Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay. Jest to firma, która zapewni Wam wszelakie usługi, wszelakie produkty związane z projektowaniem, produkcją, sprzedażą customowych płytek PCB. Jeśli się zarejestrujecie na stronie firmy PCB, na stronie PCBWay.com otrzymacie kupon na $5, który Wam wystarczy na wyprodukowanie 5 sztuk takiej podstawowej płytki, a z taką podstawową płytką możecie naprawdę dużo rzeczy w świecie retro zrobić. Także zapraszam Was do zapoznania się z ofertą naszego stałego, długoletniego partnera, a my wracamy do tematu odcinka. Moi kochani, muszę Wam powiedzieć, że my, jako osoby, które mają własne muzeum retro, naprawdę dobrze znamy się na joystickach. Wiemy, które joysticki się psują, które się nie psują, które są idiotoodporne, które można łatwo uszkodzić, bo tych joysticków w muzeum używamy całą masę i przez różne z tych joysticków przechodziliśmy. Zaczynaliśmy z grubej rury, quickshoty, quickjoye, na gumkach, na mikroprzełącznikach, no ale okazywało się, że takie joysticki w współczesnych czasach niestety się bardzo szybko uszkadzają. Między innymi dlatego, że one zawsze się szybko uszkadzały, tylko kiedyś można było łatwo je wymienić na nowe, kupując sobie nowy joystick czy wymieniając sprężynkę. Z drugiej strony też te joysticki mają po 20-30 lat, także nawet jak są nowe, to i tak są stare. Kupowaliśmy mata, ale jak mówiłem, mat z biegiem lat ma coraz gorszą jakość. No niestety te formy chyba rzeczywiście tam się już psują, być może zmieniła się jakaś technologia wykonania gumek przewodzących. Z matami jest naprawdę coraz gorzej. Taki mat, taki czarny mat, który ma kilkanaście lat, on w muzeum, dostaliśmy go notabene w prezencie, dziękujemy za ten prezent bardzo mocno, bardzo nam się ten prezent przydał. On w muzeum służy nam całkiem długo i całkiem dobrze i ten mat ma naprawdę dobre spasowanie, on tutaj nie lata, wygodnie się go używa, czuć, że te gumki stawiają opór jakiś taki, no fajnie się tego mata używa, no ale te maty nowe, te takie kolorowe, które zamawialiśmy od mata przez ostatnie 10 lat, no to niestety każda kolejna partia tych matów coraz gorzej działa, no i nie możemy już ich naprawdę w muzeum wystawiać. Liczyliśmy na Unitora, który zaliczył pewną wtopę, podobnież coś tam się z nim dzieje, ale z braku, że tak powiem, możliwości rozejrzeliśmy się po rynku i znalazłem coś, o czym zupełnie zapomniałem, o właśnie joysticku Arcade R od firmy Retro Radionics, od firmy, z której notabene ja mam zakupionego tego Spectruma ZX Omni 128 HQ, którego sobie bardzo cenię. No jak ten joystick wygląda, no to tutaj widzicie. Jest to joystick, który w swojej bryle przypomina joystick arkadowy Competition Pro, ale to nie jest kopia Competition Pro, to jest tylko takie, bym powiedział, nawiązanie. W środku mamy mechanizm arkadowy oparty na arkadowych mikrostykach, na arkadowej gałce, na arkadowym wolancie. Mamy dwa przyciski, z przodu Fire 1 i Fire 2. Mamy tutaj dwa przełączniczki z lewej strony i z prawej strony. Ten joystick możecie kupić bezpośrednio ze strony Retro Radionics. Wtedy będzie on kosztował $20, jeśli zamówicie go z Chin.
Wtedy jest długa przesyłka, a w Polsce możecie dostać naliczenie cła i VAT-u. Jeśli mieszkacie w Ameryce, to ten joystick kosztuje $26, a jeśli chcecie kupić go bezpośrednio z Unii Europejskiej, no to zapłacicie $40. To niby dużo więcej, 26 a $40, ale kupując z wewnątrz Unii Europejskiej nie otrzymacie już naliczenia cła, nie otrzymacie naliczenia VAT-u, no i joystick przyjdzie dużo szybciej. Też ten joystick można zakupić w różnych retro sklepach. Akurat te 3 sztuki ja kupiłem na eBayu dla muzeum z jakiejś niemieckiej firmy. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma jednak to, że ten joystick jest bardzo joystickiem mocno konfigurowalnym. Ten sam mechanizm, to wszystko, co jest tutaj w środku, ta sama elektronika, ten sam kabel umożliwia na konfigurację tego joysticka pod Atari, Commodore, Amigę, MSX-a, chyba niestety nie Spectruma. I też w zależności od konfiguracji możecie tutaj wybrać sobie działanie tych guzików. Czy ma być to pojedynczy fire z 2 stron, czy ma być to tutaj fire numer 1, tutaj fire numer 2, czy ma być to może fire numer 1, fire numer 2 i jeszcze fire numer 3. To wszystko tak naprawdę możecie też skonfigurować sami. Możecie wybrać na stronie, kupując ten joystick, konfigurację, a możecie tą konfigurację przeprowadzić sami. Zresztą ja Wam zaraz ten joystick otworzę i pokażę, co tutaj możecie sobie skonfigurować. Ja te joysticki otrzymałem skonfigurowane pod komputer Atari, w związku z czym kierunki jak najbardziej działają, przycisk 1 działa też przycisk 1 z autofire'em, ale niestety nie działa ani przycisk 2, ani przycisk 3, tylko przycisk 1 i to będziemy zmieniać. Do joysticka otrzymałem instrukcję obsługi z opisem możliwych modyfikacji. Ją chyba przygotował Syntec, sprzedawca joysticka, od którego bezpośrednio go kupiłem, a nie samo Retro Radionics. Natomiast na stronie można znaleźć też taką dłuższą instrukcję w formie PDF-u. Tutaj widzicie, że do każdego joysticka otrzymujemy w środku malutki śrubokręt, który umożliwia jego wygodne otworzenie oraz 2 dodatkowe kabelki, które umożliwiają zmianę podłączenia 2 guzików w joysticku. A tutaj nie ma co na razie się na ten temat rozpowiadać, rozkręćmy joya. Joystick jest wstępnie rozkręcony, ale my musimy się dostać do zworki, która jest na spodzie tej płytki, dlatego też samą płytkę musimy rozkręcić i tam pod spodem będziemy mieli dostęp wygodny do 2 możliwych ustawień tego joysticka. I ta zworka, którą widzicie na lewej stronie, o tutaj, to jest zworka, która zamienia tryb działania 2. i 3. przycisku Fire z Commodore na Atari albo odwrotnie. Oba te komputery bardzo podobnie realizują przyciski 2. i 3. do siebie. Jest niestety jakaś różnica w dodatkowych rezystorach, które muszą być tutaj montowane albo nie muszą być montowane. Stąd trzeba zworkę umieścić na odpowiednim miejscu. Jeszcze tutaj widać po prawej stronie zworkę, którą trochę zasłoniłem. O, teraz ją widać. To jest zworka, która nam umożliwia zamianę trybu działania joysticka z takiego komodorowsko-atarowskiego na tryb amigowy, bo Amiga zupełnie inaczej realizuje 2. i 3. przycisk. Tam jest podłączona linia tego przycisku nie do masy, ale do zasilania. W związku z czym, jeśli sobie ustawimy ten 2. przycisk na Amigę, to musimy pamiętać o tym, żeby pod żadnym pozorem takiego joysticka już nie podłączać do innego komputera 8-bitowego, no bo to może uszkodzić nam Atarynkę, Commodorka czy dowolny inny sprzęt nie będący Amigą. Także ja tego w ogóle nie ruszam. Co do możliwości modyfikacji tego joysticka, to jak widzicie mamy tutaj 2 butony, button 1 i button 2 i one mogą być w bardzo różny sposób podłączane do 3 portów na płytce, do portu Fire 1, Fire 2 i Fire 3. W tym momencie mamy podłączony buton 1 do Fire 1, czyli normalnego przycisku Fire, który obsługuje też Auto Fire. Buton 2 jest natomiast podłączony do linii Fire 2 i tam może być obsługiwany dzięki temu Fire 2 bezpośrednio lub Fire 3 po naciśnięciu przyciska,
ale dzięki tym kabelkom, które dostaliśmy wcześniej, no możemy to podłączać w bardzo różny sposób. Jeden z tych kabelków powoduje, że możemy obydwa guziki przypiąć naraz do jednego wejścia Fire 1 i w ten sposób mamy taki typowy joystick komodorowski, gdzie dwa guziki obsługują tak naprawdę jeden przycisk w komputerze, ale możemy zrobić troszkę inaczej. Za pomocą drugiego dołączonego kabelka możemy podłączyć drugi baton jednocześnie do Fire 2 i Fire 3 na płytce i wtedy nasz joystick działa tak, że Fire 1, guzik 1 to jest Fire 1, a guzik 2 to jest jednocześnie Fire 2 i Fire 3. Też to się może przydawać w niektórych grach, bo na Commodorku i Atari jest czasami tak, że nie wiadomo, czy gra obsługuje tak naprawdę Fire 2 czy Fire 3. Ostatnia taka szybka możliwość modyfikacji to miejsce podłączenia zasilania z komputera do płytki. Tutaj na środku mamy zasilanie umiejscowione na pinie 7, tak ma większość komputerów, ale po prawej stronie możemy włożyć kabelek do takiego złącza, w którym to zasilanie jest umiejscowione na pinie 5 i tak jest między innymi chyba w MSX-ie. No a to zasilanie jest wymagane po to, żeby zasilić na przykład układ AutoFire albo też dodatkowe klawisze 2 i 3. Dobrze składam Joya i za chwileczkę prawdziwa gratka dla fanów AMRS, czyli słuchania tych cichych dźwięków, dziwnych dźwięków. Zaraz usłyszycie, jak na tym joysticku się gra w Gianę Sisters. No tak, ale wcześniej muszę Wam udowodnić, że joystick działa. Działa przycisk pierwszy, działa AutoFire, przycisk 1 bardzo ładnie, przycisk 2 również i po przełączeniu przycisk 3. Także konfiguracja udana. Gramy. Jak się gra tym joystickiem? Ten joystick jest naprawdę joystickiem mięciutkim. Competition Pro, którego używam ostatnio, czasami na live'ach, jest dosyć twardy, skrzypi. Tutaj mamy mega mięciutki joystick, delikatne ruchy gałki powodują odpalenie odpowiednich kierunków. Ślicznie to działa i muszę powiedzieć, że jestem generalnie źle nastawiony do joysticków arcade'owych właśnie przez Competition Pro i wszystkie te joysticki z epoki, które były strasznie sztywne, twarde, w przeciwieństwie do joysticków typu Quickshot, które ja używałem w domu, które były bardzo mięciutkie, a ten joystick, mimo że ma formę arcade'ową, to jest taki właśnie mięciutki jak Quickshot i grałem na nim też już całkiem sporo na różnych live'ach i muszę powiedzieć, że gra się nim naprawdę dobrze. No naprawdę mega dobrze się gra joystickiem arcade'owym w gry typu arcade'owego, czyli te wszystkie strzelanki, shootery, no wtedy ten joystick wręcz idealnie się sprawdza. Grałem w nim też trochę w różne platformówki, no i jedyne, do czego się mogę przyczepić, to fakt, że miękkość tego joysticka powoduje, iż raz na jakiś czas, na przykład w Gianie Sisters, Giana wykona dodatkowy skok w górę, który robię nieświadomie, bo ten joystick tak mięciutko działa. To jest jedyna taka negatywna uwaga w stosunku do tego Joya, ale wydaje mi się, że to i tak jest no, taki pikuś, bo w tym momencie muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba najlepszy joystick na rynku, jaki możecie kupić do grania na komputerach Commodore, Atari, Amiga. Nie kosztuje on bardzo dużo, jest mega solidnie wykonany z mega dobrego plastiku, posiada bardzo spore, jak widzieliście, opcje konfiguracyjne, posiada 1, 2 albo 3 przyciski Fire, posiada AutoFire, możecie zmienić sobie jego konfigurację w zależności od tego, jaki komputer macie. No my do muzeum kupiliśmy 3 sztuki i muszę Wam powiedzieć, że już
planujemy zakup kolejnych sztuk, no bo musimy mieć w muzeum porządne joysticki, a to naprawdę porządne joysticki są. Także w tym momencie mogę Wam naprawdę ten Joy polecić, no bo jest naprawdę fajny. A jeszcze muszę Wam dodać, że ten joystick ma bardzo szeroką gamę kolorów, jeśli chodzi o obudowę. Są niebieskie, czerwone, chyba zielone, żółte. No jest pełne spektrum kolorów tęczy. I co? No i chyba to wszystko w tym odcinku. Serdecznie oczywiście Was zapraszam do wsparcia kanału Retrogralni, czy to na Patronite, czy to bezpośrednio na YouTubie. No dzięki Waszemu wsparciu możemy kupować, no akurat nie te joysticki, bo te joysticki kupujemy za własne pieniądze do muzeum, ale możemy kupować inne rzeczy do recenzji. Także co? Widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Borg Retrogralnia.